Dzień dobry. Październik to czas, kiedy w Polsce studenci zaczynają studia. Jest to też okres, kiedy studenci zapisują się na przykład do szkoły języka polskiego albo innego języka obcego. Dzisiaj nauczymy się, jak sobie radzić przy zapisywaniu się do szkoły, czyli co możemy powiedzieć i jakich użyć konstrukcji, na przykład gramatycznej konstrukcji chciałabym plus bezokolicznik. Na poprzedniej lekcji taką właśnie konstrukcję dosyć podobną ćwiczyliśmy, ale związaną z trybem rozkazującym. Przypomnę, że mówiliśmy wtedy grzecznie: proszę dać mi ten lek, albo niech pan przepisze mi receptę. Teraz nauczymy się konstrukcji chciałbym, chciałabym. A zatem zapraszam. Jakie mamy szkoły w Polsce? Mamy szkołę podstawową, do której uczęszczają dzieci pomiędzy 7 a 14 rokiem życia. Szkoła taka ma 8 klas. Mamy liceum, to jest szkoła, która trwa 4 lata. Najczęściej przychodzą do tej szkoły uczniowie po szkole podstawowej. Mogą też pójść do technikum. Ta szkoła trwa 5 lat i uczy ich już konkretnego zawodu. Mogą pójść do szkoły zawodowej. Ona trwa krócej, ale nie mogą po niej zdawać od razu takiego państwowego egzaminu, jakim jest matura, czyli egzamin dojrzałości. Wszyscy, niezależnie od wieku, mogą pójść do szkoły językowej. W szkole językowej możemy uczyć się dowolnego języka obcego. Możemy też pójść na studia. Na studia idzie się po zdaniu państwowego egzaminu, jakim jest matura. To, jakie wyniki osiągają uczniowie na maturze, decyduje, do jakiej szkoły wyższej, na jakie studia będą przyjęci. Niezależnie od tego, czego się uczymy i do jakiej szkoły chodzimy, możemy zapisać się też na kurs językowy. Kurs jest krótszy, trwa na przykład 3 miesiące i uczy nas wybranego poziomu języka obcego. Kiedy chcemy zapisać się do szkoły, możemy to teraz zrobić dwojako. Możemy pójść osobiście, pobrać wszystkie formularze i zapisać się na miejscu, czyli bezpośrednio w danej szkole, ale możemy też zrobić to przez internet. Potrzebne słownictwo to formularz, czyli odpowiednio napisany wniosek, który składamy, kiedy chcemy zapisać się do szkoły, legitymacja, czyli dokument, który potwierdza, że uczymy się w tej szkole, świadectwo, czyli dokument, który dostaje się pod koniec szkoły w danym roku nauki i tam znajdują się informacje o tym, jakie oceny dostajemy z poszczególnych przedmiotów. Dla osób dorosłych, które chcą iść na studia, potrzebny będzie dowód osobisty. To najważniejszy dokument osobisty w naszym kraju. Zawiera podstawowe informacje o nas i jest potrzebny do wszystkich istotnych umów, wniosków, a nawet, żeby wziąć kredyt. Imię i nazwisko, czyli nasze podstawowe dane, obywatelstwo, czyli to, z jakiego kraju pochodzimy, jakiego kraju jesteśmy obywatelem, adres zamieszkania, czyli miejsce, w którym mieszkamy. Wchodzimy teraz do sekretariatu szkoły językowej. Mówimy: dzień dobry. Na miejscu znajduje się sekretarka albo sekretarz, czyli osoba, która zajmuje się pracą organizacyjną. Ta osoba odpowiada dzień dobry i często wita nas bardzo grzecznym sposobem, mówiąc: w czym mogę panu albo pani pomóc. Wtedy ja stosuję tę konstrukcję gramatyczną. Chciałabym zapisać się do tej szkoły językowej. Wtedy pani mówi:
będzie mi potrzebny pani, pana, dowód osobisty. Proszę wypełnić formularz. Zatem sekretarka prosi nas o dokument tożsamości i o to, abyśmy pobrali druk formularza i wypełnili istotnymi informacjami na własny temat. Teraz powtórzmy sobie tę konstrukcję językową. Chciałabym, to mówi kobieta. Chciałbym, mówi mężczyzna. Zapisać się do szkoły. Chciałabym, plus bezokolicznik. Chciałabym zjeść na obiad kotlet. Chciałabym kupić sobie sukienkę. Mężczyzna powie: chciałbym kupić sobie samochód. Chciałbym zapisać się na studia. Chciałabym otrzymać formularz. Pamiętajmy, że jest to forma grzecznościowa. Raczej w sekretariacie szkoły nie powiemy: niech pani da mi ten formularz, bo będzie to brzmiało nieprzyjemnie, niegrzecznie, a nawet arogancko. Możemy za to powiedzieć: chciałabym otrzymać formularz, który wypełnię. Również możemy w tej sytuacji zastosować czas przyszły związany z czasownikiem być plus bezokolicznik. Polacy bardzo często korzystają z tej formuły. Będę musiała wypełnić formularz. Bądź w liczbie mnogiej będziemy mieć spotkanie w szkole. Zatem, kiedy mówię o tym, czego jestem pewna w przyszłości, a więc w ciągu kilku następnych dni, mogę użyć konstrukcji być w czasie przyszłym plus bezokolicznik. Będę jeść obiad. Będę tańczyć na weselu. Będę rozmawiać przez telefon. Będę chodzić na studia. Zatem zróbmy symulację takiego zapisu na zajęcia w szkole. Jeden z Was może być kandydatem, a ktoś inny sekretarką czy sekretarzem szkoły. Ja także wezmę udział w tej symulacji. Wyobraźmy sobie, że wchodzicie do takiego miejsca i chcecie zapisać się na kurs językowy. Wtedy ja odpowiem: dzień dobry, w czym mogę panu, pani pomóc? Proszę, oto formularz do wypełnienia. Od pani, pana poproszę dowód osobisty. W formularzu do wypełnienia mogą znaleźć się puste miejsca, w które trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer dowodu osobistego. Zróbmy symulację w drugą stronę. Dzień dobry. Chciałabym zapisać się na kurs języka polskiego. Proszę, oto mój dowód osobisty. Czy mogę prosić o formularz? Będę uczyć się języka polskiego. Chciałabym nauczyć się języka polskiego perfekcyjnie. Dziękuję za to, że wysłuchaliście mojej lekcji i zapraszam na kolejne spotkanie.